Radio Rampa. Pobierz bezpłatną aplikację na telefony komórkowe i bądź na bieżąco. Pragniemy Państwu przedstawić osobę nietuzinkową. Pragniemy Państwu przedstawić kogoś całkiem nowego. Oto gość Radio Rampa. Brawa dla naszego gościa! Dopłynął, dojechał, doszusował, nie wiem w jaki sposób, ale to jest człowiek, który jedzie do Snoop Dogga. Proszę Państwa, panie Snoop Dogg, przyjmij pan człowieka, który przyjechał Mr. prosto... Snoop Dogg, sir. Niech Snoop Dogg przyjmie tego człowieka, tego podróżnika, który z uśmiechem takim podróżuje już od roku, jedzie, Został bo jedzie. wczoraj wyrzucony z NBC za to, że trzymał kartkę z napisem Snoop Dogg. Za chwileczkę o tym powiemy. Przedstawmy może naszego nie gościa. Proszę mogę. Państwa, dzisiaj gość wyjątkowy. Naszym gościem jest podróżnik Tony Kossowski, podróżnik, autostopowicz, jachtostopowicz, dla Polaków Przemek. Ujawnił nam to przed chwilą, że tak naprawdę Przemek, no ale wiadomo, jak każdy podróżnik nie może być taki No nie może być tylko Przemek, czyli Tony. Tony wyruszył w taką pierwszą, jak gdyby swoją wielką podróż tuż przed swoimi 20 urodzinami. Pojechał się szkolić, pojechał na wymianę studencką do Portugalii, pojechał na 6 miesięcy, zostało mu się trochę dłużej, czyli prawie 2 lata, tak? Tak wyszło. Zeszło się. Potem został wolontariuszem przy Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Brazylii, bo przecież gdzie można zostać? Postanowił zostać tam w tej Brazylii, jak już pojechał do Rio de Janeiro i zeszło mu znowu 16 miesięcy. Ja to bym się bała ciebie do domu zaprosić, wiesz, na 2 dni. Przyjeżdżam na 2 dni w odwiedziny. A potem 16 miesięcy spokojnie i teraz Tony znowu bo wyruszył w kolejną trasę i teraz podróżuje dookoła świata, mu się zachciało. Po wszystkich kulach ziemskich. Po wszystkich kolach ziemskich. Dacie mi coś powiedzieć w tym radiu, czy nie? Dobry. Ja Bo my muszę- z tego słyniemy właśnie, że Nie, tutaj no, takie są żartuję 2 przecież. monologi prowadzone, wiesz, ale Tak, witamy gość gościa dobrze- serdecznie. Witam. Gość całą ma Polonię. wyglądać. Gość ma wyglądać, masz kartkę, pokaż, A że powiedz u mi, nas a cię co nie ty byś wyrzucimy. chciał powiedzieć? I teraz ja bym Ja bym chciała chciał się najpierw poinformować zacząć, pana. bo specjalnie tak długo, żeby to szybko w pigułce powiedzieć, co on zrobił. I teraz, żebyś Tony mógł nam powiedzieć tak króciutko, bo niewiele masz już czasu. Bo wszystko zabraliście, nie? Jak to było w podróży po Ameryce Południowej, prawda? W jaki sposób się tam podróżuje? Jak ty łapałeś te stopy i gdzie ty spałeś i za co ty żyłeś? No jak? No generalnie jak ja autostopowicz, to zawsze jest podróż niskobudżetowa, więc w Brazylii byłem 3 miesiące, nie 16, żeby ludzie też źle nie zrozumieli tego wszystkiego. Po Mistrzostwach Świata stwierdziłem, że chciałbym trochę lepiej poznać ten kontynent i mówię, no to jak mam mało pieniędzy, no to autostop i od razu kupiłem sobie namiot, więc spałem w namiocie generalnie. U znajomych, jak kogoś znalazłem, no i jak się tam Takich od razu znajomych, wiesz, dzień dobry, dobry, a dzień fajny dobry, a jesteś, znamy to się. co? To śpimy. No ale mniej więcej, tak kiedyś rodzinę w Kolumbii poznałem jedną na autostopie, się dowiedzieli, że chcę do Medellinu jechać, ale nie mam gdzie za bardzo nocować, więc przyjechałem po 2 tygodniach, zadzwoniłem ze stacji metra i powiedzieli, że no zaraz przyjedziemy, myślę, że zostaną już 3 dni, zostałem 2 tygodnie, koniec końców, bo nie chcieli mnie wypuścić praktycznie. A, to Fajnie. nie, że on chciał zostać, nie chcieli go Nie, wypuścić. było mi wygodnie, nie? No ale generalnie a propos autostopu, bo jest mało czasu, ja taki Tak, zdenerwowany. opowiadaj, jak to się Jak jeździ? się łapie? No w Brazylii się łapie normalnie na kciuk z kartką i tak dalej, jest spoko, ale już na przykład w Boliwii jest trochę trudniej, bo mało samochodów w ogóle jeździ i nie ma asfaltu w wielu miejscach, więc... Więc ja chciałam szedłeś. od razu tutaj zagaić, że tam, gdzie mało samochodów, to pływają też jachty. No więc podróżowanie autostopem to jedna rzecz. Powiedz mi, jak to jest być jachtostopowiczem? Jak ten jacht na oceanie zatrzymać? Czy też na rękę stoisz na kamieniu, w tych falach? Ja tak na początku się zastanawiałem, jak ludzie to robią, bo ja od razu muszę zaznaczyć, że to nie jest tak, że to ja jestem jakiś specjalny, że tego jachtostopa złapałem. To dużo ludzi robi, dużo Polaków też i tak Tylko my z dalej. ja na Agnieszką to nie- byłyśmy w szoku. Rozumiesz, a ja bilet kupiłem, żeby do Ameryki się dostać. No przecież to Ale taka to oszczędność naiwność. czasu, oszczędność a czasu. tutaj No wystarczyło ale na dobra, jacht. żebym No. coś powiedzieć, bo to tak, no to się jedzie do mariny i się pyta ludzi, czy płyną. No ja tak jak byłem na Gran Canaria, zacząłem z Maroko, bo ja w tej podróży autostopem do Maroko dojechałem, z Maroko do Gran Canaria i na Gran Canaria miałem ten wielki cel, żeby przepłynąć ocean. To było moje wielkie marzenie, zaraz przedtem, jak chcę spotkać Snoop Dogga, więc to było takie pierwsze duże. I chodziłem po prostu po kejach, tam jest duża marina i się pytałem ludzi, że dzień dobry, ja jestem z Polski, czy płyną Państwo może na Karaiby, bo ja bym chciał... Na Karaiby. Na
Karaiby bym chciał, nie? To jestem tutaj, oto ja. Może się przydam na jachcie, to może mnie zabierzecie. I tak pochodziłem przez tydzień i słuchajcie, poznałem taką rodzinę z Australii i na początku powiedzieli mi nie, ale przez kolejne kilka dni tam było śniadanie, jakaś kolacja, obiad, ciuchy zostawiałem, white tea, nie? Że ta angielska herbata. No i 15 minut przed ich wyjazdem napisali do mnie na Facebooku, że dobra, chodź, bo mamy kogoś dla ciebie, przychodź szybko na stację benzynową. No to ja biegnę, sobie myślałem, z kim ja będę płynął teraz 2 tygodnie, kogoś nie znam, z W kim ja jakim będę płynął? języku będę musiał mówić? A to już nie byłby duży problem, nie? Ale no i podchodzę i mówię, dobra, żartowaliśmy, my cię weźmiemy. No i ledwo zdążyłem napisać, że mamy na Barbados, płynę, to cześć, nie? No. Powiedz mi, czy ty się nie boisz osób, z którymi płyniesz? Że coś się wydarzy? Że to piraci na Że to przykład, piraci. wiesz? Nie, znaczy bać bym się na przykład bał płynąć, jakby był tylko, jak jest pojedynczy żeglarz, to mogło, to jest, No tak, nie to to jest jest podejrzane, tylko to mogło być na przykład ciężkie. To była rodzina, to był ojciec, mama i córka. Do tej pory jesteśmy w kontakcie, jestem teraz na Galapagos. Bez friends teraz. I tego. Jak się i jest pokłóci okej. z córką, to zawsze z mamą rozmawia, wiesz, a jakby A się córka 11 pokłócił... lat miała, to żeby się z nią kłócić, chyba o zabawki. A powiedz mi, ty później pomagasz na takim jachcie? Tak, no właśnie, jakby czasami ludzie biorą tak, żeby kogoś wziąć dla fanu, bo chcą pomóc, ale generalnie trzeba te zmiany robić. Ja miałem zmianę nocną, więc obserwowałem ocean od 1 w nocy do 5, a potem od 1 po południu do 5 po południu. No i to była, powiedzmy, moja praca głównie. To brzmi lekko i nie mówię, że to jest jakieś tam ciężkie, jeszcze tam żeśmy zszorowali jakieś drewno, żeby ze starego lakieru, to się sanding nazywa po angielsku. Fachu w ręku się nauczył teraz. Tak, Ile ma... potem jak te ręce bolały, ile odcisków od tego miały. No w każdym bądź razie to było właśnie obserwacja oceanu, informowanie kapitana, że na przykład zmienia się wielkość fal, czy silniejszy wiatr, czy że deszcz przyszedł na przykład, czy że kogoś widzę na oceanie, ale kogo ja tam miałem widzieć na oceanie, nikogo nie było. Napisałeś też, opublikowałeś 2 książki o swoich podróżach. Czy to jest taki rodzaj przewodnika, że możemy się dowiedzieć, jak właśnie podróżować, jakieś porady dajesz osobom, które chciałyby się takim autostopem wybrać w świat? Ja się starałem napisać książki, w których przekazuję swoje emocje głównie. Znaczy, to nie jest taki pamiętnik, że dzień po dniu, ale starałem się po prostu napisać, żeby człowiek, który to czyta, czuł się, jak ja bym mu to opowiadał i żeby też dużo się z tej Ameryki Południowej nauczył, ale też dużo takich życiowych wniosków wyciągnąć. Ta pierwsza książka, bo książki musiałem napisać 2, bo tak jak dużo mówię, tak dużo też piszę. Musiałem napisać 2. Pierwsza, nie każdy Brazylijczyk tańczy sambę, jest bardziej o tym, ile można zrobić, jeżeli naprawdę się chce. Jeżeli taki zwykły człowiek, przeciętny człowiek, chłopak jak ja, może sobie dać radę, jeżeli sobie postanowi, że chce coś, jak dla mnie, dużego osiągnąć. Ta książka zaczyna się w Brazylii na mistrzostwach, kończy się w Iquitos. Tam mi się zepsuła karta do bankomatu i kolejne 8 miesięcy podróżowałem. Nie pukamy, bo Albo pukasz, ten trzeba pukasz, ten. tak. I kolejne 8 miesięcy opisałem w książce Widzieć Więcej, w której starałem się przekazać trochę bardziej jakby filozofię swoją, to czego się nauczyłem podczas podróży. Ja jestem z tych książek dumny, nie? Także ja mogę polecić. A my jesteśmy dumni z ciebie, bo to naprawdę wielkie wydarzenie. Słuchaj, przyjechać pół świata cudzym autem czy cudzym jachtem, opisać. Naprawdę myślę, że możesz mieć powód do dumy. Ale wiemy również, że od roku jesteś w podróży, w kolejnej podróży. No teraz. Więc chciałabym, żebyś nam powiedział, jak to się zaczęło, jak ten pomysł wpadł, jak ta podróż twoja wygląda, co już na twojej trasie było, a jakie są twoje kolejne plany od dzisiaj zaczynając. No dobra. Pomysł sam tej podróży narodził się kiedyś w parku, rozmawiałem sobie z kolegą i tak mi wpadło do głowy, że o kurczę, ja bym się chciał ze Snoop Doggiem przed 25 spotkać. Już tego nie zrobię, bo już Jego od czy 5... twoją? Twoją. Moją. Ja już od 5 dni mam 25 lat, więc niestety czasowo się nie wyrobiłem, ale dobra, jakieś 3% tolerancji zawsze się daje, czy coś, to może tam jeszcze zdążę. Generalnie zaplanowałem sobie wszystko jakoś tak w sekundę, że to wtedy jak do Ameryki, to jak to stopem i autostopem, to się jakoś uda. No i na swojej trasie minąłem Niemcy, Francję, Hiszpanię, Portugalię. W Portugalii się zatrzymałem na dłużej, bo drugą książkę pisałem. Potem wróciłem do Hiszpanii z powrotem. Przepłynąłem z kierowcą ciężarówki Cieśninę Gibraltarską, bo to można za darmo wtedy zrobić, jak się z kierowcą ciężarówki płynie, więc można autostopem. I potem po Maroko jeździłem, dojechałem do granicy z Mauretanią, więc pół Sahary przyjechałem na stopa praktycznie, ale musiałem się cofnąć, bo tam wizę 40 euro kosztuje, a ja miałem 42 w kieszeni wtedy tylko, więc jakbym wydał, to już bym nie miał kasy. Cofnąłem się do Agadiru, złapałem jachtę na Gran Canaria, potem był Barbados, St. Lucia,
O, pozdrawiam pana Bolka i Dzika i Tadeusza Stefańskiego, przepraszam, ale ci Pozdrawiamy. ludzie mnie przenocowali przez 6 tygodni w ogóle i są tak niesamowici, że muszę im to oddać, a będą to oglądali. Dzięki, chłopaki. Potem byłem na Martynice, potem byłem potem co jest w kolejności? Potem z Dominika, Guadalupe, Antigua, Barbuda, St. Martin i na St. Martin znalazłem pracę. Też mogę jednego pana z Polski pozdrowić, Bartka, bo tą pracę pomógł mi znaleźć. I trafiłeś I do trafiłem nas. tutaj do Florydy i z Florydy zapałem w Orlando stopa 1070 mil z Daytona Beach, tutaj pod same drzwi na Harlemie. Do kolegów Mateusz Bereda i Królik, pozdrawiam. W Także. takim razie ja tylko jedno pytanie, gdzie cię dalej poniesie? No na razie w planach, tak jak już jestem blisko, to Waszyngton, żeby ten nowy dom, Biały Dom zobaczyć. No nowy Niagara. jest, może Ale odświeżyli. ciekawe, czy cię zaproszą, wiesz, że na przykład gdybyś poszedł tam Do i... pana Trumpa? Tak, panie Donaldzie Trumpie, Ja do Snoop Dogga, może pan tak, poda numer. albo po prostu, że chcesz się przenocować, to wiesz, nigdy nie wiadomo, ale ty się No zapytaj. jak mnie z NBC. A właśnie, wyrzucili mnie z NBC, Tak, bo tego właśnie. argument użył, Dlaczego powiem, panie cię- Trump. Fake news. Dlaczego cię wyrzucono z NBC? Znaczy to nie, no to tak. Ale dajcie mi skończyć, tylko Niagara Dobrze. Falls, Kalifornia, no i w Kalifornii. Nie pukaj, proszę, bo już mi sorry, głowa w boli. Kalifornii tutaj to co na kartce napisane, pan Snoop Dogg. A dlaczego wyrzucili? Znaczy to tak brzmi, że wyrzucili. No ja po prostu staram się z jakąś, no jak jest, to jest Snoop Dogg, człowiek, który jest sławny światowo. Jak taki człowiek, jak ja ma się z nim skontaktować? Ja mu nie mogę wiadomości na Facebooku napisać, że siema, jadę, bo to do tego nie dojdzie, więc jakoś próbuję znaleźć opcję, żeby przez te media się dostać, ale oni tak nie nagrywają tego, jak pytanie na śniadanie, że jak krzyknę na żywo Snoop Dogg, I'm coming! Tony from Poland! To tak nie zadziała. No i jakoś próbowałem na takie wielkie kartki, napisałem Snoop Dogg, mój hashtag tutaj i tak dalej, mój Instagram, żeby on jakoś to zobaczył i trzymałem tą kartkę, ale oni tego nie nagrywali jeszcze i ochrona przyszła i powiedziała, zabieraj plecak i wyjazd, nie? I tak sobie pomyślałem, no co sobie pomyślałem, no wysiadłem, no już dzisiaj nawet nie wstawałem rano, bo chciałem do Fox iść i do Good Morning America, ale stwierdziłem, no tam nie lubię A rano co przyszedł tam do będzie? radia A przyszedłem do Rampa. radia tutaj. Najważniejsze, że jesteś u nas. Pokazaliśmy. Kochani, no niesamowita historia. Powiem ci, że jak opowiadasz o tym, co się w twoim życiu wydarzyło, co robisz i jakie tam dalej plany, to ciary przechodzą. Za odwagę również brawa dla ciebie. Dziękuję. A co jeszcze bym chciała na przykład się dowiedzieć? Czy ciebie można gdzieś podglądać, oglądać? Czy ty prowadzisz taki pamiętnik? No bo jeżeli ty jeździsz w takie miejsca jakieś w Boliwii, nie zawsze jest zasięg, dostęp. Czy tylko w książkach to opisujesz? Czy jednak z nowoczesnych mediów korzystasz? No, Możemy cię gdzieś założyłem, obejrzeć? kiedyś mnie znajomi namawiali, żeby bloga i Facebooka założyć, to tutaj na samej górze było napisane, nie wiem czy wszyscy widzieli, strona się nazywa Autostopem, nie wiadomo dokąd. Jakby ktoś chciał śledzić, oglądać zdjęcia, to zapraszam na Instagramie, ewentualnie Tony Kosowski bez żadnej, ja Instagram słaby jestem w Instagrama, ale to tam się małpa i no Tony Kosowski bez przerwy, to też jakieś fotki wrzucam. No byłoby bardzo miło, jakby ktoś tam se chciał na to popatrzeć, bo ja zawsze lubię, jak jakieś wiadomości dostaję. Przepraszam, ja na koniec jeszcze chciałam zapytać, a co na to wszystko twoi rodzice, twoja mama, twoja rodzina? Czy oni to wszystko popierają? Jak ty tak dzwonisz nagle, słuchaj, jestem na drugim końcu świata, a teraz jestem tu, a teraz jestem tam. No, myślę, że się trochę już przyzwyczaili, bo długo jakby, ja w tej Portugalii wracałem do domu tam na 2 tygodnie, na miesiąc, na wakacje, ale generalnie tak powiedzmy od tego 2012 mało, mniej mi jest w domu niż jestem. Się chyba jakoś już przyzwyczaili, wiadomo, mamy pewnie chciała, żebym wrócił do domu, no ale kiedyś wrócę, nie? No jakbym wrócił, to też bym pewnie pracował, miał jakąś, to też nie miałbym dużo czasu wolnego, a tak przynajmniej sobie w Nowym Jorku jestem, w radiu z wami siedzę, także jest to dla mnie jakoś tam fajne, no bo mogę być w miejscach, o których zawsze marzyłem, a zawsze myślałem, jak byłem młodszy, że nigdy w takie miejsca nie dotrę i dla mnie to jest ta radość z życia teraz, którą czerpię, że udaje mi się, że takiemu prostemu, zwykłemu człowiekowi się też może coś udać. Z Gdańska dodajmy, tak? Ty jesteś z Gdańska. To Gdańska. gorsze, czy prostsze? Nie, ale prosty Żartuję. człowiek z Gdańska po prostu Tak. jedzie do Snoop Dogga, przyjechał właśnie odwiedzić Radio Rampa, żeby nam opowiedzieć, uprzedzić pana Snoop Dogga, bo przecież wiadomo, że Snoop Dogg Snoop I'm Dogg nas ogląda i czeka już na ciebie. Mam wrażenie, że chyba już nawet napisał, że tam kawkę robi. W każdym razie ty jedziesz z plecakiem, Lampa tak? Ty kręci. masz plecak Ja i mam. masz namiot, tak? Mam A plecak, co w no. takim plecaku? Tak krótko. No właśnie, no miałem przynieść, ale dobra, jeszcze nie będę rozwodził nad tym. No w plecaku mniej więcej mam jakieś 18-20 kilo, więc to są 3 koszulki, teraz trochę więcej, bo dostałem właśnie od znajomych jeszcze bluzki, bo inne kupowali, bo chcieli wyrzucić, to wziąłem. Mam namiot, mam śpiwór, wiadomo, to są jakby namiot, to jest moja podstawa, a wożę ze sobą komputer, kupiłem taki z 3. ręki i plus jeszcze wożę konsolę do miksowania muzyki, bo ja bym chciał w ogóle DJ-em być jeszcze, jak to wszystko skończy i zabrać się też za produkcję muzyki. Na razie jestem świeży w tym, ale takie są plany.
No, jakiś tam scyzoryk mam, no ja dużo rzeczy nie mam, ja sobie wziąłem to, co miałem w domu, po prostu stwierdziłem, jadę, no i także ja to nie jestem jakiś dobry w tym, żeby po prostu, jeżeli ktoś chce naprawdę zwiedzać świat, to naprawdę wystarczą moim zdaniem chęci, pomysł, chęci, zabrać co się ma, a jak czegoś się nie ma, to się najwyżej dokupi w podróży. Ja nic specjalnego ze sobą takiego nie wożę, ale mówię, namiot to jest podstawa, dobry śpiwór, żeby się wyspać, jak jest za zimno, ewentualnie karimata, czy jakiś materac, czego no ja też nie mam, no i tak mniej więcej pokrótce to można tyle powiedzieć. A Snoop Dogg to po prostu osoba, którą wielbisz, tak? To jest Nie, właśnie guru? nie. Dlaczego on? Właśnie nie, bo jak byłem w Ameryce Południowej, to jakoś tak, nie wiem, samo do mnie doszło, że każdy człowiek jest człowiekiem, nawet jak jest sławny, to jest człowiekiem i musi rano pójść do toalety, to jest ta jedna rzecz. A potem jakoś do mnie doszło, że Snoop Dogg jest po prostu Też prawdziwy. chodzi do toalety, To też. doszło do niego i Ale że jest prawdziwy. Mi się wydaje, że on pomimo sławy jakoś super, to nie jest tak, że on tam robi coś, żeby dla sławy to robić, on po prostu jest jaki jest i ludzie go za to lubią. Jeżeli jestem czymś fanem, to raczej fanem Skrillexa, bo dubstep to nie jest komercjalna muzyka, moim zdaniem, a koleś się na tym mniej więcej no, wybił i został sławny. Ale to wszyscy są w Kalifornii, więc krok po kroku. I uwaga, nadszedł Jedzie. ten czas. Dziękujemy Ci bardzo. Ja za to, że dziękuję, bo byłeś u fajnie nas. było, podobało mi się. Musimy już kończyć, bo nasz program dobiega końca. Za chwilę robimy oczywiście zdjęcie. Zostańcie Państwo z nami. Jeszcze się nie żegnamy, także tylko zostańcie. powiedzmy jeszcze raz, że naszym gościem był Tony Kosowski. Dla Polaków Przemek przyjechał z Gdańska. Jak wyruszył, tak okrąża tą naszą kulę ziemską autostopem, jachtostopem. Jedzie do Snoop Dogga, także hashtagujmy to wszystko. No być może Snoop Dogg przyjmie chłopaka, pozdrowicie Przyjmie. razem, tylko koniecznie pozdrów Radio Rampa wtedy z nim, No, jakoś bo pozdrawiam jak wszystkich widzisz, po myśmy kolei. cię przyjęły. Dziękuję. Zostańcie z Pozdrawiam nami. Polaków.